Cześć Rodek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! W dzisiejszym filmie przedstawię Wam trzecią część ciekawostek drogowych na świecie. Zaczynamy od Azji, a konkretnie od Chin. Chiny słyną z niesamowitych obiektów inżynieryjnych, jednak to, co chcę Wam pokazać, to już jest mistrzostwo świata. W mieście Qingdao znajduje się niesamowita konstrukcja. Miasto Qingdao leży nad wodą. Jest to jeden z największych portów morskich w Chinach. Kilka lat temu część wschodnią z częścią zachodnią miasta połączono mostem znajdującym się nad zatoką. Długość mostu to aż 24 km. Dodatkowo bliżej części wschodniej miasta nad zatoką wybudowano węzeł drogowy typu trójkąt na wodzie, który łączy omawiany most z częścią centralną miasta. Cała konstrukcja wygląda wspaniale. Przenosimy się do Ameryki Północnej, a konkretnie do USA. Tutaj znalazłem dwie ciekawostki drogowe, które chcę Wam pokazać. Pierwsza znajduje się w Houston w Teksasie, a jest nią międzystanowa autostrada nr 10. Odcinek drogi, który prowadzi z centrum Houston w stronę zachodnią, nazywa się Katy Freeway i jest uważany za najszerszą autostradę na świecie. W najszerszym miejscu autostrada ma łącznie aż 26 pasów. Jest tutaj 6 pasów głównych w każdą stronę. Dodatkowo w środku są po 2 pasy w każdym kierunku, które są płatne według zmiennej ceny w zależności od warunków ruchu. Z boku są jeszcze 4 pasy jezdni zbiorczo rozprowadzającej. Co ciekawe, na tak szerokiej autostradzie również tworzą się korki. Drugie miejsce w USA, które chcę Wam przedstawić, znajduje się na Florydzie. W mieście Rotonda znajduje się niesamowite osiedle wykonane w kształcie koła. Tym kołem jest kanał wodny o średnicy 4,8 km. W środku znajdują się inne kanały wodne wraz z drogami oraz budynkami mieszkalnymi. Będąc w środku tego osiedla, w ogóle nie czuję się, że wokół nas jest tak ciekawe miejsce pod względem architektonicznym i inżynieryjnym. Kierujemy się do Europy. W Austrii przez miasto Innsbruck przechodzi autostrada A13. W południowej części miasta autostrada jest poprowadzona tunelem. Nad tunelem znajduje się słynna skocznia narciarska Bergisel. Co roku organizowane są tutaj zawody w skokach narciarskich. Kierowca poruszający się autostradą A13 jest w ogóle nieświadomy, przejeżdżając tunelem, że nad nim mogą odbywać się w tym samym czasie zawody sportowe. Przenosimy się do Czech. Tutaj znajduje się bardzo ciekawe niedokończone mosty autostradowe, zwane mostem Borowsko oraz małym mostem autostradowym. Ten pierwszy jest powszechnie znany jako czeski Avignon lub most Hitlera. Most miał być jednym z elementów planowanej autostrady D1 łączącej Pragę z Brnem. Budowano go z przerwami w latach 1939-1950. Jednak w latach 50. budowa autostrady została wstrzymana, a wał wraz z przyczółkiem na południowo-wschodnim krańcu nigdy nie został ukończony, natomiast sam most został opuszczony. W latach 60. powstał projekt zbiornika wody pitnej dla Pragi. Przeanalizowano różne scenariusze, ale ostatecznie uznano, że w tym miejscu powstanie ogromne sztuczne jezioro. Most został zalany, a przebieg autostrady D1 został przesunięty około 1,5 km na południe. Wstęp na most jest surowo wzbroniony w celu ochrony wody pitnej dla Pragi. Przenosimy się na północ Europy, a konkretnie do Estonii. Estoński Zarząd Dróg otwiera zimą kilka lodowych dróg łączących stały ląd z wyspami położonymi na zachód od stałego lądu. Głównym celem tworzenia dróg lodowych nie jest zapewnienie atrakcji turystycznej, ale ułatwienie życia mieszkańcom. Jednak to, co Estończykom może wydawać się zwyczajne, może być zaskakujące dla kogoś z innego kraju. Lodowe drogi zapewniają niezapomniane wrażenia z podróży. Drogi te są otwarte dla podróżnych tylko w ciągu dnia. Zalecana prędkość to 25 km na godzinę lub od 40 do 70 km na godzinę. Podczas jazdy z prędkością pomiędzy 25 a 40 km na godzinę pojazd może wywołać falę rezonansową, która może przełamać lód.
Drogi lodowe to jedyne drogi, na których nie należy zapinać pasów bezpieczeństwa. Przed podróżą należy upewnić się, że wszystkie drzwi pojazdu można łatwo otworzyć. Nigdy nie należy zatrzymywać samochodu na oblodzonej drodze. Powiem wam, że tak mi się te drogi spodobały, że tej zimy planuję się tam wybrać i zdać wam relację. Pozostajemy na północy Europy, ale przenosimy się do Norwegii. Znajduje się tutaj niesamowita droga nr 50. Serpentyny w ciągu tej drogi wykonane są tak ciasno, że zakręty, czyli nawrotki, są wydrążone w tunelach. Dodatkowo są tutaj tunele, które mają wjazd i wyjazd z tej samej strony góry. Poza tym w tym miejscu jest tunel, pod którym znajduje się kolejny tunel, mimo że jest to dokładnie ta sama droga. Pozostajemy w Norwegii. Chcę wam teraz pokazać najdłuższy tunel drogowy na świecie. Lados tunel ma długość 24,5 km i łączy gminy Lardo i Aurland. Tunel posiada jedną jezdnię z 2 pasami ruchu. Jest to część międzynarodowej drogi E16 łączącej Oslo z Bergen. Budowa tunelu rozpoczęła się w 1995 roku, a zakończyła w roku 2000. Inwestycja kosztowała $113 milionów. Tunel nie posiada wyjść awaryjnych, jednak istnieje wiele miejsc, gdzie można się schować w momencie wypadku lub pożaru. W tunelu znajduje się 3 duże podświetlane jaskinie służące do odpoczynku. W centrach bezpieczeństwa, które są umieszczone po obu stronach tunelu, odbywa się liczenie wszystkich pojazdów, które wjeżdżają i wyjeżdżają z tunelu. Z racji, że jest to jedyny tak długi, prosty odcinek drogi w okolicy, więc wiele osób przekraczało tutaj prędkość. Z tego powodu w tunelu znajdują się fotoradary. Przenosimy się do Francji. W ciągu autostrady A89, zwanej autostradą transeuropejską, łączącej Lyon z Bordeaux, znajduje się jeden z najciekawszych parkingów wzdłuż autostrad, jakie kiedykolwiek widziałem. Otóż parking jest położony pomiędzy 2 jezdniami, więc jednocześnie mogą z niego korzystać kierowcy jadący w obu kierunkach. Pewnie wielu z was się zastanawia, co jest w nim takiego niesamowitego, ponieważ parkingów, z których można korzystać z obu stron autostrady, jest w Europie sporo. Otóż ten parking na tle innych wyróżnia się tym, iż jezdnie autostrady przed i za parkingiem się krzyżują. Dzieje się tak w celu umożliwienia wjazdu na parking z prawej, a nie z lewej strony jezdni. Jeśli jezdnia południowa z północną by się nie przycięły, to wjazd na parking musiałby się odbywać od strony pasów lewych, czyli tych, po których jedzie się szybciej, a to byłoby niebezpieczne. Więc zastosowano takie nietypowe rozwiązanie. W mojej opinii wygląda to niesamowicie, aczkolwiek koszt tego przedsięwzięcia też musiał być niebagatelny. Zapewne taniej by było nie budować 2 wiaduktów, tylko po prostu zrobić 2 oddzielne parkingi po obu stronach drogi. Przy okazji proszę zwrócić uwagę, jak ten parking jest ładnie położony wśród drzew. Kierowca od autostrady jest oddzielony 120-metrowym lasem. W takim miejscu o wiele lepiej się odpoczywa. Jedziemy do Holandii. W tym kraju jest mnóstwo ciekawych rzeczy związanych z drogami. W poprzednich 2 odcinkach też opowiadałem o drogach w Holandii. Tym razem chcę wam pokazać drogę pod stadionem. W Amsterdamie pod stadionem zwanym Arena A przechodzi dwujezdniowa, dwupasowa droga. Dodatkowo z tej drogi możemy zjechać do parkingu znajdującego się przy samym stadionie. Pozostajemy w Holandii i przenosimy się do miejsca, które może mocno zaskakiwać. Otóż na południu kraju, niedaleko miasta Ramsdonskver, w miejscu skrzyżowania autostrad A27 z A59, znajduje się sygnalizacja świetlna. Nie ma tutaj typowego węzła drogowego, jak to bywa w przypadku połączenia 2 autostrad, tylko jest sygnalizacja świetlna. Dlaczego tak jest? Otóż autostrada A59 została pierwotnie zbudowana jako dwupasowa droga regionalna w 1969 roku, a później została zmodernizowana do autostrady o 4 pasach ruchu etapami do roku 1989.
Jednak w tym czasie nie było funduszy na kompletny węzeł z A27, więc wykonano węzeł typu Karo z sygnalizacją świetną. Jednak w ramach zbliżającego się poszerzenia autostrady A27 węzeł zostanie trochę przebudowany. Jedziemy do Szwajcarii, a tutaj ciekawostka, którą dostałem od jednego z widzów mojego kanału. Przepraszam, ale nie pamiętam imienia osoby, od której dostałem film. Co tydzień dostaję setki maili i zgubiłem imię autora tego nagrania. Bardzo dziękuję za to nagranie i oglądamy go wspólnie. Radio Autostrady Polska, pozdrawiam serdecznie. Film specjalny dla Ciebie. Kiedyś rozmawialiśmy o temperaturze w tunelu Świętego Gottarda w Szwajcarii. Właśnie się zbliżamy. Aktualnie mamy 1 stopień na zewnątrz. Dojedziemy do tunelu, będziemy monitorować dalej. No i wjeżdżamy do tunelu. Tunel ma dokładnie 16 942 metry. No, nie zdążyliśmy wjechać, już szyby zaparowały. Aktualnie jest 7 stopni, a mamy początek 16 km. Już mamy 13, a to jest drugi kilometr. Aktualnie mamy 21, a to jest 12 km, czyli 4 kilometr od tej strony. Ops, 23. To jest 8,5, czyli praktycznie środek. 23, 24 stopnie. Równo 8 km i 24. Tu mamy 7 i bez zmian. No już faktycznie spada, już 23. Także wylatujemy pomału. Mamy 6 i już 20. No i mamy ostatni kilometr, 17 stopni. Zaraz wypadamy na zewnątrz, zobaczymy jak tam będzie skakało. No i mamy dychę. Podróż kończymy we Włoszech. W tym kraju istnieje kilka wąskich i niskich tuneli wzdłuż drogi SP370 nad Morzem Liguryjskim. Z racji tego, że droga ma około 4 do 5 metrów szerokości, to odbywa się po niej ruch wahadłowy z sygnalizacją świetną. Tunele są na tyle długie, że tworzą się korki. Ciekawostką jest to, że z tuneli istnieją wąskie wyjazdy i wjazdy, np. na kempingi. Rzecz w mojej opinii niesamowita. Nigdy wcześniej nie widziałem tak nietypowego wjazdu np. na kemping. Dziękuję za uwagę. Jeśli znasz inne ciekawostki drogowe na świecie, napisz proszę w komentarzu. W opisie pod filmem zamieściłem linki do oryginalnych filmów. Pozdrawiam, Radek.